dzisiejszym odcinku wykonamy migdał rosyjski w wersji salonowej metodą górnych form. Pokażemy Wam, jak przedłużyć paznokcie z ich wykorzystaniem i jak stworzyć własny unikatowy żel, który w szybki sposób wzbogaci Wasze zdobienie i usprawni salonową pracę. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj zapraszamy Katarzynę Zbroińską. Cześć! Część z Was może mnie kojarzyć jako Kate Z, ale to tylko mój pseudonim. Nazywam się Kaśka Zbroińska i jestem instruktorem Indigo z województwa lubuskiego. Tematem dzisiejszego vloga są górne formy, czyli temat, który powrócił do nas po 15 latach. Tak, już 15 lat temu spotkałam się z górnymi formami na targach, ale niestety 15 lat temu nie miały szansy się przebić, chociażby ze względu na cenę. Pamiętam dobrze, że pudełko górnych form kosztowało 800 zł, co na tamte czasy może dzisiaj znalazłyby się jakieś friki, które zapłaciłyby te 800 zł, żeby pracować na górnych formach. Natomiast tamte formy, które były kiedyś, a te, które są teraz, to są oczywiście tak jak szablony 15 lat temu i szablony dziś. Niebo a ziemia. Dzisiaj pokażę Wam w skrócie oczywiście, jak pracować na górnych formach. Mam nadzieję, że ta technika Wam się spodoba, ale pamiętajcie, nie zrażajcie się, jeśli Wam za pierwszym razem nie wyjdzie. Zapraszam! Produkty i narzędzia, jakich użyjemy w dzisiejszym odcinku to frezy Cuticle numer 1, Cuticle numer 9, Cuticle numer 11 i Carbid numer 7. Baza Perfect Base i Tip Top. Żele Perfect Clear oraz Iglo White Cream. Efekty Princess Effect Beauty Maker, Pixel Effect Kopciuszek, klasyczny efekt syrenki, efekt Blink w kolorze Yes Blink, pędzle Gel Brush 2-in-1 w rozmiarze 6, narzędzie dwustronne do Gelastika i Master Nail Art 007. Przydadzą się również Acid Free Primer, drewniane patyczki, pilnik o gradacji 100×180, pilnik laserowy i buffer o gradacji 180×220. Ponadto potrzebne nam będą Cuticle Remover, górne formy, pusty słoik na żel, cleaner fioletowy, cleaner wipe off i cleaner Shea Super Shine. Górne formy zawojowały stylizację paznokci ze względu na skrócenie czasu pracy, bo po prostu tej pracy jest mniej. I im dłuższy paznokieć, tym bardziej jest to odczuwalne, a w przypadku kształtów awangardowych lub zaawansowanych to jest ogromna różnica. My dzisiaj wykonamy migdał rosyjski. To nie jest łatwy kształt, a kiedy będziemy pracować foremką, sami zobaczycie, czy będziecie w stanie go odtworzyć. Dodatkowo będzie to przepiękne zdobienie Princess, czyli będzie dość kolorowo i dość awangardowo, ale skoro Kate Z przyjechała do nas do Łodzi, to chcieliśmy trochę poszaleć. Pracę zaczynamy jak zawsze od zdezynfekowania swoich dłoni, założenia rękawiczek jednorazowych i zdezynfekowania dłoni klientki. Drewnianym patyczkiem delikatnie odpychamy skórki w taki sposób, aby oddzielić wał od płytki paznokcia. Frezem Cuticle numer 1 na obrotach około 3500 czyścimy wał okołopaznokciowy. Pracujemy od środka do lewej strony, następnie zmieniamy obroty i pracujemy w drugą stronę. Powstały pył odpylamy szczoteczką, uważając, aby nie wtłoczyć pyłu pod skórki, tylko go wymieść. Uniesione skórki wycinamy przy pomocy nożyczek. Cięcie zaczynamy od prawej strony, starając się wykonać płynny ruch i nie poszarpać skórek. Przy pomocy frezu Cuticle numer 9 na obrotach około 4000 usuwamy nabłonki i wyrównujemy skórki. I tutaj niespodzianka, ponieważ takie opracowanie skórek wystarczy nam, aby przejść do kolejnego etapu stylizacji, a całkowite opracowanie skórek zostawiamy sobie na sam koniec. Naturalną płytkę matowimy pilnikiem o gradacji 100×180, usuwając przy okazji resztki materiału z poprzedniej stylizacji. Następnie opracowujemy wolny brzeg paznokcia. Przy przedłużeniu foremkami paznokcie skracamy inaczej niż przy pracy na zwykłych formach. Pozbywamy się jedynie boków, wolny brzeg naturalnego paznokcia pozostawiamy nieco dłuższy. Wolnego brzegu nie skracamy całkowicie, na wszelki wypadek, jeżeli wydarzy się, że zbyt mocno dociśniemy foremkę i trzeba będzie delikatnie paznokieć wyfrezować od spodu, to wtedy nie narazimy naszego hyponychium na uszkodzenia. A jeśli zostawimy zbyt dużo wolnego brzegu po bokach, to finalnie w tych miejscach będzie zbyt mało materiału i paznokcie mogą pękać. Zatem możemy żartobliwie powiedzieć, że teraz, przygotowując naszą płytkę pod nałożenie formy i produktu, to jest jedyny moment, kiedy możemy zrobić krótkie szpice.
Dobieramy foremki do kształtu płytki. Robimy to po przygotowaniu paznokci, ale jeszcze przed nałożeniem jakiegokolwiek produktu. Dobierając odpowiedni rozmiar formy, musimy pamiętać, by była ona większa o rozmiar od tej, która pasuje idealnie. Mierzymy w ten sposób, że kierujemy foremkę do krawędzi naturalnego paznokcia. Tę formę mamy zbyt małą, więc mierzymy kolejną o rozmiar większą. Jeśli jest idealna, ponownie bierzemy większy rozmiar. Patrząc na paznokcie od boku, oceniamy, ile materiału się zmieści oraz czy apeks i krawędzie będą w odpowiednim miejscu. Przy stylizacji górnymi formami najbardziej czasochłonny jest dobór odpowiedniej foremki do paznokci. Jak można temu zapobiec? Najlepiej jest prowadzić kartę klienta i zapisywać sobie, które foremki, które kształty, rozmiary zostały użyte do danej płytki. Wtedy, kiedy po raz kolejny przyjdzie nasza klientka, nie musimy polegać na naszej absolutnej pamięci, tylko na notatkach. Jeden z tipów Kate Z widać, że zna się na tempie pracy. Odtłuszczamy naturalną płytkę wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem. Następnie aplikujemy Acid Free Primer. Malujemy tak jak zwykłym lakierem z delikatnym odstępem od skórek. Następnie aplikujemy bazę Perfect Base i wcieramy pędzlem do żelu numer 6. Bazy musi być minimalna ilość, taka aby po wtarciu widać było nadal rysy po matowieniu. Zbyt duża ilość bazy może powodować zapowietrzenia. Przechodzimy do przygotowania własnej mieszanki żelu. W tym celu potrzebujemy kilku efektów. Princess Effect Beauty Maker, Pixel Effect Kopciuszek, klasyczny efekt syrenki i Blink Effect w kolorze Yes Blink. Podstawą mieszanki będzie samopoziomujący Perfect Clear i Glow White Cream. Żel przygotowujemy w pustym słoiczku. Taką mieszankę najlepiej przygotować w pustym słoiczku, po żelu na przykład. Ale jeżeli takiego nie posiadamy, to nie szukamy problemów, tylko rozwiązania. Można również przygotować taką mieszankę na naszej paletce Nail Art. Będzie ciężej, fakt, ale da się. Dla chcącego nic trudnego. Uwaga! Glow White Cream posiada podwyższoną temperaturę polimeryzacji, zatem dodajemy go odrobinę. Po to, żeby uzyskać takie mleczne zabarwienie, jeżeli chcielibyśmy ciut dodać odcienia, to możemy sobie dodać naszą ulubioną hybrydę albo po prostu popróbować i zobaczyć, czy żel by Kate Z na tym odcinku można jeszcze bardziej spersonalizować pod swój na przykład ulubiony nudziak. Przy pomocy szpatułki do gelastika nabieramy sporą ilość żelu Perfect Clear i przekładamy do pustego słoiczka. Dodajemy odrobinę Glow White Cream. Następnie w kolejności wsypujemy efekty. Kilka szpatułek Yes Blink, odrobinę mniej efektu syrenki, Pixel Effect Kopciuszek i na koniec Beauty Maker. W przypadku mieszania swojego koloru jest trochę jak z gotowaniem. Jeżeli puszczamy wodze fantazji, to będzie nam ciężko odtworzyć dokładnie ten sam przepis, z jednej strony to dobre, ale z drugiej pamiętajmy o jednym. Ten jeden przepis, ta jedna porcja żelu, którą właśnie wymieszałyśmy, musi nam wystarczyć na wszystkie 10 paznokci, bo nie dorobimy już 10, jeżeli nam zabraknie. Z kolei możemy też sobie pieczołowicie zapisywać wszystkie nasze mieszanki i finalnie w razie czego mieć do czego wrócić. To zależy, czy bardziej jesteśmy artyści, czy matematycy. Czas na wymieszanie całej naszej mikstury. Można mieszać ręcznie, tylko nie wiemy, czy wymieszamy dokładnie, zajmie nam to więcej czasu i oczywiście mogą powstać jakieś bąble. Stąd też pomysł na mieszanie mieszanki frezem. I tutaj uwaga, bierzemy frez bez rowków, bez nasypów, stary, nieużywany i na bardzo niskich obrotach. Kojarzycie pewnie z poprzednich odcinków, że zdarza nam się raz na jakiś czas pokazać dość dziwne, alternatywne sposoby zdobiennicze i wtedy prosimy, żeby wyciągnąć stary pędzel. Dzisiaj prosimy o to, żeby wyciągnąć stary frez. Jaki z tego wniosek? Dobrze mieć taką skrzynkę z narzędziami. Coś, czego już nie używamy, ale być może kiedyś użyjemy właśnie w tym momencie. Nie wyrzucajcie starych frezów i nie wyrzucajcie starych pędzelków, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się ponownie przydadzą. Do wymieszania żelu użyjemy frezu Cuticle numer 11. Nie posiada on rowków ani nasypu, dzięki czemu łatwo go wyczyścić i nawet użyć ponownie. Wkładając frez do rączki prostnicy, musimy go wyciągnąć jak najdalej. Ważne, by nadal trzymał się dobrze w zacisku rączki frezarki. Po co taki zabieg wyciągania frezu w rączce jak najdalej? Wiemy, że normalnie osadzonym frezem spokojnie wymieszamy ten żel, ale wiemy też, że kiedy będziemy to robić, poziom żelu nam się samoistnie podniesie i wtedy pobrudzi nam rączkę, a próba wytarcia frezu z żelu dodatkowo z dużą ilością brokatu efektów
może okazać się czasochłonna, a o czym zawsze pamiętamy? Żeby skracać czas pracy, odejmować sobie, a nie dokładać. Zaczynamy mieszać żel. Ustawiamy bardzo niskie obroty. Przez to, że wybraliśmy ozdoby w brzoskwiniowym odcieniu, żel również będzie mieć taką barwę. Dokładnie mieszamy, aby biały żel nie stworzył efektu marmurka. Po skończonym mieszaniu wyłączamy frezarkę i wyjmujemy frez ze słoika. Następnie go czyścimy. Voilà! Żel Blink Blink gotowy. Na dopasowaną do paznokcia foremkę przy pomocy pędzla do żelu w rozmiarze 6 nakładamy mieszankę. Aplikujemy od wybranej długości wolnego brzegu do górnej części formy. Rozkładamy materiał tak, aby po bokach go nie zabrakło. Musi mieć również odpowiednią grubość, mniej więcej taką, jaką posiada karta kredytowa. Następnie przykładamy foremkę z żelem do płytki pod delikatnym kątem, puszczamy i łączymy z paznokciem naturalnym. Jeśli foremka odskakuje, możemy zacisnąć ją delikatnie przy pomocy klipsa od góry i od dołu lub użyć latarki ze światłem UV, aby utwardzić produkt od góry. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Po utwardzeniu rozprężamy foremkę tak, aby usłyszeć charakterystyczne kliknięcie i ściągamy ją ze wszystkich paznokci. Odwracamy dłoń klientki i kontrolujemy, czy pod spodem jest czysto i nic się nie wylało. Ponieważ pracujemy na górnych formach, lepka warstwa żelu znajduje się również pod spodem paznokci i musimy pamiętać, aby to oczyścić. Nalewamy na wacik cleaner Wipe Off i przemywamy lepką warstwę od spodu. Pilnikiem 100 na 180 wyrównujemy krawędzie po obu stronach. Muszą wychodzić na prosto od krawędzi naturalnego paznokcia. Następnie ustawiamy pilnik pod kątem 45 stopni i opracowujemy wolny brzeg paznokcia. Jeśli żel wyleje się pod spodem, a to się może zdarzyć, to nie płaczemy, nie martwimy się, po prostu poprawiamy, a następnym razem postaramy się, aby to się nie wydarzyło. Ale tak samo jak w przypadku klasycznych form czy jakiejkolwiek techniki, trzeba po prostu wprawy, aby finalnie dojść do najlepszego performance'u. Więc jeżeli na początku mamy ten żel wylany, po prostu pozbywamy się go frezem. Teraz uwaga! Pod spodem paznokcia może znaleźć się hyponychium, dlatego też frezu nie wciskamy mocno pod opuszek, z rozwagą pracujemy. Tutaj po raz pierwszy nie spieszymy się, tylko wręcz przeciwnie, na spokojnie oczyszczamy sobie powierzchnię pod paznokciem, odpylamy ją miękkim pędzelkiem, żeby dobrze widzieć powierzchnię, którą frezujemy, żeby nie zrobić krzywdy klientce. Masę przy skórkach wyrównujemy przy pomocy frezu karbidowego numer 7. Ustawiamy obroty na około 10 000. Obracamy palec i czyścimy materiał po bokach. Następnie baferem o gradacji 180 na 220 matowimy całą powierzchnię paznokcia. Metalowym pilnikiem dodatkowo opiłowujemy krawędzie. Jest delikatniejszy i cieńszy, więc jesteśmy w stanie precyzyjniej i głębiej dotrzeć przy jego pomocy. Na skórki nakładamy Cuticle Remover, następnie drewnianym patyczkiem dokładnie czyścimy przestrzeń pod wałem okołopaznokciowym. Przy pomocy chusteczki zwilżonej wodą neutralizujemy działanie removera. Przemywamy dokładnie paznokieć również pod wałem. Wacikiem nasączonym cleanerem fioletowym dokładnie przemywamy cały paznokieć. Aplikujemy tip-top, zaczynając na wysokości około 1/3 paznokcia. Przesmarowujemy po całej powierzchni paznokcia, a następnie pędzelkiem Master Nailer 007 zbieramy nadmiar produktu z wolnego brzegu. Linia światła była już wyrównana dzięki foremce, dlatego nie musimy się na niej szczególnie skupiać. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Na koniec nalewamy na wacik cleaner Shea Super Shine i przecieramy nim skórki, aby były nawilżone. I gotowe! Tak prezentuje się krótki, salonowy rosyjski migdał z efektem Princess wykonany na górnych formach. Idealnie prezentuje się również pod spodem. Sami zobaczcie. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy górne formy już Was zdążyły złapać za serce, czy już na nich pracowaliście, a może jesteście team dolne formy, czyli klasyczna stylizacja? Bardzo jestem ciekawa odpowiedzi. Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym odcinku w czwartek o godzinie 17. Cześć!